Przepraszam panią serdecznie, miałem po prostu podaną już informację. Proszę bardzo. Szanowny Marszałku, Wysoka Izbo, na początek chcę powiedzieć, że bardzo wzruszyły mnie słowa pani Iwony Hartwich. Pani poseł, pani mówiła również w imieniu mojej mamy. Bardzo pani dziękuję. Reprezentuję dziś Komitet Legalnej Aborcji Bez Kompromisów, ale będę mówić przede wszystkim w imieniu osób, które od lat pomagają w aborcjach. Te osoby wykonują pracę, która powinna należeć do państwa i być częścią systemu ochrony zdrowia. W ustawie antyaborcyjnej uchwalonej w 1993 roku nigdy nie chodziło o zlikwidowanie aborcji w Polsce. Chodziło jedynie o to, żeby osoby potrzebujące aborcji czuły się samotne, czuły wstyd i izolację. Ustawa z 1993 roku, tak chętnie zwana przez polityków kompromisem, obejmuje jakiś 1% wszystkich aborcji. Pozostałe 99% to są aborcje z innych powodów. I te wszystkie powody są ważne, bo my jesteśmy ważne. Jako Aborcja Bez Granic każdego dnia pomagamy co najmniej 90 osobom w trakcie aborcji farmakologicznej. Codziennie też przynajmniej 4 osoby wyjeżdżają z naszą pomocą na zabieg aborcji do zagranicznej kliniki. Tylko w zeszłym roku wydałyśmy ponad 1,5 miliona złotych na zabiegi aborcji dla tych osób, których na to nie stać. I tylko w 2021 roku łączna liczba osób, która miała z nami aborcję, wynosiła 34 000. 94 osoby dziennie, również teraz, po północy, mają aborcję. Niestety są osoby, którym nie udało się pomóc. W 2000 roku Alicja Tysiąc miała prawo do legalnej aborcji. Jej przypadek mieścił się w jednej z 3 ustawowych przesłanek, ale nie mogła znaleźć lekarza. Każdy zasłaniał się klauzulą sumienia. Alicja nieodwracalnie straciła wzrok. W 2004 roku zmarła Agata Lamczak. Była w 5. miesiącu chcianej, planowanej, wyczekiwanej ciąży, kiedy zdiagnozowano jej ciężką chorobę. Jej również odmówiono aborcji. Umierała na oczach matki. W 2008 roku 14-letnia Agata z Lublina była prześladowana przez organizacje antyaborcyjne, bo jakiś ksiądz doniósł na nią, że leży w szpitalu. Jej matkę pozbawiano praw rodzicielskich tylko dlatego, że próbowała pomóc swojej córce uzyskać dostęp do aborcji. Próbowała pomóc swojej córce, która nie chciała jako dziecko być w ciąży. W 2014 roku Hazan oszukiwał swoją pacjentkę, ukrywał przed nią wady płodu, by zmusić ją do kontynuowania ciąży, zmusić ją do porodu. Zmusił ją do patrzenia na śmierć dziecka. W 2021 roku zmarła 30-letnia Iza z Pszczyny, osierociła 10-letnią córkę. W początkowej fazie sepsy pisała ze szpitala: mamo, leżę tu jak jakiś inkubator. Nad ranem zmarła. Politycy, którzy są odpowiedzialni za to morderstwo, wmawiają nam, że to zaniedbanie lekarzy, a lekarze wmawiają nam, że to zaniedbanie polityków. I tak w kółko. A my w cieniu waszych awantur robimy aborcję. I ja mam teraz pytanie do was. Czy was to w ogóle obchodzi? Sądząc po sali, nie. Kobiety, o których mówiłam przed chwilą, są bohaterkami, bo pomimo doznanej krzywdy zdecydowały się, albo zrobiły to ich rodziny, nagłośnić tę historię w trosce o nas wszystkie. Dziękujemy wam i tym, które was wspierały. Wasz krzyk codziennie przebija ciszę politycznej hipokryzji. Politycy i polityczki, głosując za legalną aborcją, mają szansę przywrócić wam poczucie sprawiedliwości i zadośćuczynić krzywdzie. Nie zwróci nam
tych, które umarły, ale daje nadzieję, że Iza z Pszczyny i Agnieszka z Częstochowy będą ostatnimi ofiarami tego zakazu. Bohaterkami są też wszystkie osoby, które znajdują sposoby, żeby aborcję w Polsce mieć, na przekór stygmatyzacji. Te bohaterki przerywają ciążę w trosce o dzieci, które już mają. I teraz być może zaskoczenie. 61% kobiet, które ma aborcję, to są matki. Te bohaterki to kobiety, które codziennie zamawiają tabletki aborcyjne, biorą je we własnych domach, wsiadają do pociągów, do samolotów, pożyczają sobie na te zabiegi pieniądze, mają odwagę poprosić o wsparcie. Polski zakaz aborcji, ten z 1993 roku i ten z 2020, jest jedną z najbardziej okrutnych ustaw antyaborcyjnych. Co z tego, że nie karze nas za nasze własne aborcje, kiedy ściga te osoby, które nam pomagają? Kiedy służy temu, żebyśmy robiły aborcje pozbawione wsparcia. Na szczęście są grupy i osoby, które pomimo tego prawa zdecydowały się wspierać te osoby, które potrzebują aborcji. Jedna z nas, Justyna Wydrzyńska, która jest dzisiaj na sali, jest oskarżona o pomoc w aborcji. Justyna pomogła kobiecie, którą terroryzował własny mąż. Justyna wysłała jej swoje tabletki aborcyjne. 14 lipca odbędzie się jej druga rozprawa sądowa. Justynie grożą 3 lata więzienia za to, że robi robotę państwa, że stanęła po stronie empatii, za to, że ma odwagę pomagać w aborcjach. Tak, Wysoka Izbo, szanowny marszałku, wygląda rzeczywistość aborcyjna w Polsce. Prawo nie powstrzymuje osób w niechcianych ciążach przed aborcją. Kobieta w niechcianej ciąży myśli przede wszystkim o tym, jak dostęp do aborcji uzyskać, ile ta aborcja będzie kosztować i czy ją na to stać. I ona zrobi tę aborcję, niezależnie od tego, jakie jest prawo. I teraz chciałabym zwrócić się do polityków i polityczek proponujących referendum aborcyjne. Jedyne słuszne referendum aborcyjne odbywa się w prywatnej łazience nad pozytywnym wynikiem testu ciążowego. Te referenda mają 100% frekwencję. Tam nie ma złych odpowiedzi. Pytanie jest proste. Czy chcę kontynuować tę ciążę? Tu nie da się zrobić reasumpcji głosowania. Czy chcecie, czy nie, to nie jest wasza sprawa. I wiem, o czym mówię, bo pamiętam, jak sama byłam w niechcianej ciąży. Nie sprawdzałam kodeksu karnego, nie sprawdzałam katechizmu, nie sprawdzałam ustawy. Pierwsze, co zrobiłam, to zajrzałam na stan konta. Potem sprawdziłam cennik słowackich klinik. Szybko przekonałam się, że moja pensja jest niższa od najtańszej aborcji w słowackiej klinice. Wtedy nie działała jeszcze aborcja bez granic, która pomaga w opłaceniu zabiegu. Byłam zrozpaczona, zamówiłam tabletki, miałam aborcję w piątkowy wieczór. Wiecie, co czułam? Byłam bardzo głodna po wszystkim. Zamówiłam pizzę, a uczucie ulgi było nie do opisania. Czuję je cały czas. Większość osób, tak jak ja, nie żałuje swojej aborcji. Ja również nigdy jej nie żałowałam. Moje aborcyjne doświadczenie było dobre, bo miałam wsparcie przyjaciółki, miałam wsparcie kobiet w sieci, organizacji, która pomaga od 2006 roku. Miałam wsparcie chłopaka, który był ze mną i ani razu nie podważał mojej decyzji. Życzę tego wszystkim, które będą potrzebować kiedyś aborcji. Sama staram się to wsparcie dawać. Każdego dnia jako Aborcja Bez Granic rozmawiamy z osobami, które potrzebują aborcji albo właśnie są w trakcie. Mówimy im, wszystko będzie dobrze. Aborcja tabletkami jest bezpieczna, nie potrwa dłużej niż kilka godzin. Nie musisz brać wolnego na jutro, możesz normalnie iść do pracy albo do szkoły. Kup sobie leki przeciwbólowe. Zapewniamy ją, nie jesteś sama, takich jak ty są miliony. 1 na 3 kobiety przynajmniej raz w życiu zrobiła aborcję w Polsce. Po drugiej stronie słuchawki słyszymy, jak mówią nam, że czują ulgę i jest im wstyd, bo nie czują żalu. Wtedy odpowiadamy, kochana, wszystko co czujesz po swojej aborcji jest okej. Nie musisz się tłumaczyć. Szanowni posłowie, szanowne posłanki, jeśli znacie 10 kobiet, to 3 z nich na pewno miały aborcję. To bardzo prawdopodobne, że kochacie te osoby, ale o tych aborcjach nie wiecie. Powiedzenie o swojej aborcji publicznie to przełamanie hipokryzji, rewolucja, akt odwagi.
Katarzyna Bratkowska, Natalia Przybysz, Maria Czubaszek, Ewa Dąbrowska-Szulc. Wiele innych tę odwagę miało. Dobrze wiem, że dziś na sali są osoby, które mają za sobą doświadczenie aborcji. Czy odważycie się ze mną podnieść rękę i pokazać, jak powszechne jest to doświadczenie? Dziękuję. Aborcja to bardzo demokratyczne doświadczenie. Łączy osoby o różnych poglądach, wierze, miejsca zamieszkania, poziomie sprawności fizycznej, wykształcenia czy wieku. Aborcji nie potrzebują tylko te osoby, które chodziły na strajki kobiet. Moment dowiedzenia się o niechcianej ciąży, zobaczenia tych 2 kresek na teście, to jest moment bardzo często weryfikacji poglądów. Wtedy okazuje się, że moje życie jest ważniejsze niż moje przekonania. Wtedy okazuje się, że moja sytuacja jest wyjątkowa. Możecie wierzyć lub nie, ale aborcję robią też katoliczki, a my w Aborcji Bez Granic je wspieramy. Potem dzwonią do nas i mówią, że dzięki aborcji mogły zacząć swoje życie od nowa, odzyskały sprawczość, uwierzyły, że mają prawo o sobie decydować. Czasem mówią nawet, że skoro Bóg, w którego wierzą, jest dobry, to na pewno chce dla nich lepiej, a aborcja dla nich była najlepszym rozwiązaniem. Po 22 października 2020 roku, kiedy Trybunał zaostrzył prawo antyaborcyjne, kolejny raz, bo to nie było pierwsze zaostrzenie, zaczęły się do nas odzywać osoby, u których wykryto wady płodu. Te osoby ratunek znajdują najczęściej w Holandii, gdzie aborcja jest dostępna do 22 tygodnia. Kosztuje 1000 euro, ale do tego 1000 euro należy doliczyć też cenę dojazdu i pobytu. Kobiety w ciąży ze stwierdzonymi wadami płodu mówią, czemu muszę wyjeżdżać z mojego kraju? Czemu muszę czuć się jak uciekinierka? Dlaczego nie mogę tego zrobić u siebie w szpitalu, a po wszystkim jak najszybciej wrócić do domu? Lekarki z holenderskich klinik mówią wprost, Polki to teraz nasza najliczniejsza grupa wśród naszych pacjentek. Są to pacjentki ze szczególnymi potrzebami, często pokiereszowane przez to, co spotkało je w polskich szpitalach. Trzeba je uspokajać i zapewniać, że na pewno otrzymają pomoc. Polska polityka antyaborcyjna sprawiła, że do lekarza trzeba chodzić z numerem prawniczki. Najlepiej z numerem prawniczki Federy, która podpowie pacjentce, jakie są jej prawa, a lekarza przekona, że musi ratować życie pacjentki. Szanowne posłanki, legalna, dostępna, darmowa aborcja to nasza wspólna sprawa. Zagłosujcie dziś w zgodzie z rzeczywistością aborcyjną, zagłosujcie w zgodzie z potrzebami społecznymi, zagłosujcie na tak dla siebie, dla swoich przyjaciółek, dla swoich sióstr, dla matek, dla córek, dla przyjaciółek, dla listonoszki, która przynosi wam pocztę, dla pani z sejmowej kawiarni, dla pracownic administracji, dla pani sprzątającej sale sejmowe, dla nauczycielki waszych dzieci, dla pielęgniarek strajkujących dziś pod Sejmem, dla uchodźczyni, która uciekła do Polski przed wojną. Bliskie wam kobiety mogą kiedyś potrzebować aborcji. Zagłosujcie na tak dla siebie i dla nich. A jak zagłosujecie na nie, to do kogo zadzwonicie, gdy same będziecie potrzebować aborcji? Szanowni posłowie, czas w końcu wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje, które mają bezpośredni wpływ na nas wszystkie. Dla was to jest tylko głosowanie, dla nas to jest kwestia naszego życia. Wasza moralność nie jest ważniejsza od naszych potrzeb, od naszych decyzji. Projekt legalnej aborcji składałyśmy w Dzień Matki, bo matki mają aborcję. Dziś jest Dzień Ojca. Dziś macie szansę dać swoim córkom ważny prezent. Oddać im godność zabraną w 1993 roku i zdeptaną ponownie w 2020. Macie szansę przywrócić im sprawczość, macie szansę dać im prawo i sprawiedliwość. Możecie pokazać im, że ufacie ich decyzjom i wierzycie, że to one najlepiej wiedzą, czego chcą i czego potrzebują. Bo my jesteśmy w stanie o sobie decydować i będziemy o sobie decydować. Głosując na tak, możecie w końcu się od nas odczepić. Teraz chciałabym się zwrócić do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którego niestety nie ma na sali. Żaden polityk nigdy nie był tak blisko prawdy jak pan. Gdy mówił pan o tym, że każdy średnio rozgarnięty człowiek w Polsce wie, jak zrobić aborcję, miał pan rację, przyznając, że wasze decyzje nie mają żadnego znaczenia. Szanowny prezesie, mówił pan o ludziach na tej sali. Powiedział pan prawdę o sobie,
o swojej warstwie społecznej, o swoich kolegach na zewnątrz. Większości ludzi nie stać na wyjazd za granicę. Większości ludzi nie ma z kim zostawić dziecka pod opieką, kiedy muszą zniknąć na 2 dni na zabieg aborcji. Nie każdy ma etat, nie każdy ma wolne na żądanie. Na szczęście istnieją tanie, łatwo dostępne tabletki aborcyjne. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że aborcja tabletkami jest bezpieczna. Można używać ich samodzielnie. To są tabletki do aborcji farmakologicznej. Nazywają się mifepriston i misoprostol. Niech każda osoba zna ich nazwę. Mifepriston połykasz, po 24 godzinach bierzesz misoprostol, wkładasz do jamy policzkowej, trzymasz 30 minut. Bezpieczny zestaw do aborcji możesz zamówić z womenhelp.org. Będziemy przy Tobie, jeśli tego potrzebujesz. Aborcja tabletkami jest bezpieczna, nie jest przestępstwem. Możesz przerwać swoją własną ciążę, nic Ci nie grozi, nawet za czasów rejestru ciąż. Nie kupuj tabletek od handlarzy, bo wyślą Ci zwykły paracetamol i ograbią z pieniędzy. A jeśli potrzebujesz wsparcia w aborcji za granicą i nie stać Cię na zabieg, dzwoń na Aborcję bez granic 22 29 22 597. Niezależnie od tego, jak Państwo zagłosują, my robimy aborcję teraz i będziemy robić ją jutro. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zamykam dyskusję. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu oraz niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania bez odsyłania do komisji projektu ustawy. Do głosowania nad tymi wnioskami przystąpimy w bloku głosowań. Chciałem, proszę Państwa, na koniec tego punktu, jak moglibyście posłuchać, chciałem serdecznie podziękować za udział w posiedzeniu Sejmu pani Marcie Lempart i pani Natalii Broniarczyk. Chciałem serdecznie podziękować paniom i panom, którzy są w loży. Chciałem serdecznie podziękować posłankom i posłom za udział w tej dyskusji o życiu. Proszę Państwa, pół minuty przerwy i przechodzimy do ostatniego